Sam o Gibraltarze usłyszałem po raz pierwszy już lata temu w telewizji. Bohater jednego z filmów podsumował to miejsce jako skała, która wystaje u wybrzeża Hiszpanii. To oczywiście prawda, przy czym na samej skale się nie kończy. Współcześnie to przede wszystkim kawałek Wielkiej Brytanii pomiędzy Europą i Afryką. Miejsce tak ważne, że Brytyjczycy nawet przez moment nie pomyśleli, że mogliby je odpuścić. Jeden z najbardziej osobliwych obszarów na świecie i do tego rzecz jasna miejsce bardzo bogate. Gibraltar. Ten świat jest nasz. Odcinek 11. Gibraltar. Najważniejsza skała świata. Sama nazwa Gibraltar wywodzi się z języka arabskiego. Muzułmanie nazwali to miejsce Jabal Tarik, czyli tłumacząc dosłownie Góra Tarika. Proszę zwrócić uwagę, Jabal Tarik, Gibraltar. To najzwyklejsze dopasowanie pod naszą europejską wymowę. Postać samego Tarika jest bardzo istotna zarówno dla świata muzułmańskiego, jak i chrześcijańskiego. To właśnie Tarik w VIII wieku podbił obszar dzisiejszej Hiszpanii, rozpoczynając tym samym okres kilkusetletniej dominacji muzułmańskiej na Półwyspie Iberyjskim. Tak więc Gibraltar ma w sobie pierwiastek muzułmański. Ich dzieło to m.in. forteca górująca nad miastem czy kompleks łaźni. Współcześnie ten pierwiastek to przede wszystkim skromna, lokalna społeczność muzułmańska. Położenie Gibraltaru od zawsze czyniło go bardzo istotnym miejscem. W starożytności uważany był za jeden ze słupów Heraklesa, czyli punktów określających granice znanego świata. Niektórzy spekulowali nawet, że tuż za cieśniną miała znajdować się niegdyś legendarna Atlantyda. Kilka wieków przed Chrystusem ten rejon świata często odwiedzali feniccy kupcy. Mimo że wypracowali tu liczne związki handlowe, nigdy nie zdecydowali się na pełną kolonizację tego obszaru. Było to dla Fenicjan bardzo charakterystyczne. Interesowały ich przede wszystkim pieniądze, a nie podboje. Inaczej było dopiero w przypadku założonej przez nich Kartaginy, która z czasem ustanowiła trwałą dominację nad południową częścią Półwyspu Iberyjskiego. Kartagińczycy rządzili tu do końca II wojny punickiej, w wyniku której cały ten obszar dostał się pod kontrolę Republiki Rzymskiej. Okres jej panowania trwał od końca III wieku przed naszą erą, aż do upadku imperium w 476 roku. Przez prawie 7 stuleci nie działo się tutaj nic wyjątkowego. Kolejne 150 lat to okres wędrówek ludów. I ponownie, Gibraltar był raczej niemym świadkiem tych wydarzeń. W tym miejscu dochodzimy do wspomnianego wcześniej VIII wieku naszej ery. To właśnie wtedy historia Gibraltaru nabrała rozpędu. W 711 roku legendarny muzułmański przywódca Tarik poprowadził swoje wojska do Europy. Atak na Półwysep Iberyjski był kolejnym krokiem w trwającej od niespełna 100 lat niepowstrzymanej ekspansji islamu. Inwazję zatrzymał dopiero majordomus Karol Młot. W 732 roku, podczas bitwy pod Poitiers, dowodzona przez niego armia Franków pokonała najeźdźców i dzięki temu zdołała odeprzeć wojska Tarika aż za Pireneje. Przez kolejne stulecia Gibraltar, podobnie jak cały region, konsekwentnie się rozwijał. Warto podkreślić, że niezmiennie było to miejsce spokojne i omijane przez wielką politykę. Nie oznaczało to jednak końca zmagań muzułmanów z chrześcijanami na Półwyspie Iberyjskim. Europejczycy mieli jasny cel – wyprzeć najeźdźców z Europy i odesłać ich na drugą stronę cieśniny gibraltarskiej. Okres tych regularnych starć, nazywany rekonkwistą, zakończył się zwycięstwem Europejczyków dopiero pod koniec XV wieku. Gibraltar przestał być areną zmagań pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami w 1501 roku, kiedy to oficjalnie znalazł się pod panowaniem korony hiszpańskiej. Później, przez około 200 następnych lat, to miejsce nie odegrało żadnej szczególnej roli w polityce międzynarodowej. Co ciekawe, sami Hiszpanie jakoś niespecjalnie przejmowali się Gibraltarem. Po prostu to miejsce do nich należało i tyle. Ale wszystko zmieniło się w 1704 roku, kiedy Anglicy siłą zajęli to miejsce. 9 lat później przypieczętował to traktat z Utrechtu. Co ciekawe, padły tam wtedy słowa, że Wielka Brytania staje się zwierzchnikiem Gibraltaru
na wieczność. Dlaczego Gibraltar tak bardzo zainteresował Brytyjczyków? Ich rodzące się imperium kolonialne nabierało apetytu w miarę jedzenia. Za jeden ze swoich celów obrali Morze Śródziemne, które do tej pory znajdowało się całkowicie poza strefą ich wpływów. Niepozorny Gibraltar był idealnym punktem do sprawowania kontroli nad cieśniną łączącą Atlantyk z basenem Morza Śródziemnego. Na mocy wspomnianego traktatu z Utrechtu Gibraltar oficjalnie stał się brytyjską kolonią. Hiszpanie nie mogli pogodzić się z tym upokorzeniem. Przez cały XVIII wiek regularnie podejmowali próby odzyskania tych kilku kilometrów kwadratowych. Wszystkie zakończyły się klęską, a za najbardziej dotkliwą z nich uchodzi tzw. Wielkie Oblężenie z lat 1779-1783. Hiszpanie przez 4 lata nieustannie atakowali na przemian z lądu i z morza i pomimo przewagi siły oraz brytyjskich kłopotów z zaopatrzeniem, załoga nie poddała placówki. To właśnie w tym okresie wydrążono w skale tunele, które de facto ocaliły Gibraltar, ponieważ zapewniły niezwykle dogodne pozycje do obrony. Współcześnie ta sieć tuneli pełni przede wszystkim rolę atrakcji turystycznej. Co niezwykle interesujące, powstała ona w oparciu o liczne, naturalne jaskinie. Na początku XIX wieku młodą kolonię czekał kolejny poważny sprawdzian. Wzrost potęgi napoleońskiej Francji musiał w końcu doprowadzić do otwartego konfliktu z Brytyjczykami. Stało się to w momencie, kiedy oba państwa zaczęły ze sobą fizycznie graniczyć, czyli w chwili, gdy Francuzi zajęli Hiszpanię i stali się sąsiadem Gibraltaru. Pokusa wypchnięcia Brytyjczyków z tej części świata doprowadziła do słynnej bitwy pod Trafalgarem. Francuzi doszli do wniosku, że najłatwiej będzie odciąć enklawę, blokując wejście do cieśniny. W odpowiedzi na ten ruch brytyjska flota pod dowództwem słynnego admirała Nelsona natychmiast zaatakowała francuskie siły. Pomimo przewagi liczebnej, lepszej pozycji przeciwnika i braku elementu zaskoczenia, Brytyjczycy odnieśli spektakularne zwycięstwo. Bitwa została wygrana dzięki wysokiemu morale marynarzy oraz znakomitemu dowodzeniu admirała Nelsona. Było to jednak jego ostatnie zwycięstwo. Lord Nelson zginął w tym starciu, trafiony kulami francuskich marynarzy. Tydzień po bitwie poważnie uszkodzony okręt flagowy zawinął do portu w Gibraltarze z ciałem poległego admirała na pokładzie. To wydarzenie zapisało się w historii kolonii, stając się fundamentem gibraltarskiej tożsamości narodowej, od teraz już na zawsze związanej z koroną brytyjską. Enklawa przestała być niepewnym przyczółkiem i stała się integralną częścią brytyjskiego imperium. Niedługo później, w 1830 roku, oficjalnie zmieniono status tego wojskowego garnizonu na kolonię królewską Gibraltar. XIX wiek to konsekwentne umacnianie się brytyjskiej władzy oraz okres spokoju. W tym stuleciu gospodarka cały czas opierała się głównie na militarnym znaczeniu tego miejsca. Otwarcie kanału Sueskiego w 1869 roku jeszcze bardziej zwiększyło znaczenie kolonii. Każdy okręt przemierzający nowy szlak morski musiał przepłynąć przez cieśninę kontrolowaną przez Brytyjczyków. Tym samym Gibraltar stał się absolutnie kluczowy dla interesów imperium. Podczas I wojny światowej była to względnie spokojna baza wojskowa. Natomiast w trakcie II wojny światowej sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Tak właściwie dla Gibraltaru wojna zaczęła się w 1940 roku, czyli po upadku Francji. To wtedy państwa osi rozpoczęły sporadyczne bombardowania tej bazy. W odpowiedzi na zagrożenie Brytyjczycy podjęli decyzję o jej refortyfikacji i pełnej militaryzacji. Ludność cywilną ewakuowano, zastępując ją w całości personelem wojskowym. Gibraltar zmienił się w twierdzę. Szczęśliwie dla tego miejsca, jego oddalenie od głównych teatrów działań wojennych oszczędziło mu wielkich strat. Rola placówki była jednak nie do przecenienia. Była ona najważniejszą aliancką bazą wojskową w tej części świata. W trakcie całej wojny przez Gibraltar przewinęło się kilka tysięcy alianckich okrętów i kilkaset tysięcy żołnierzy. Była to baza zaopatrzeniowa, stocznia naprawcza, punkt dowodzenia i punkt obserwacyjny. Pora na współczesny charakter tego miejsca. Gibraltar wizualnie prezentuje się jak typowe angielskie miasteczko. Oczywiście poza pogodą, której zdecydowanie bliżej do standardów afrykańskich.
Przy czym unikalność tego charakteru tkwi przede wszystkim w społeczeństwie. Choć Gibraltarczycy formalnie nie są poddanymi królowej, to są lojalni wobec korony brytyjskiej. Do tego mają silne poczucie tożsamości narodowej. Gibraltar ma własną flagę, hymn czy święta narodowe, a Gibraltarczycy posługują się specyficznym dialektem gianito. To nie jest angielski, to nie jest hiszpański, to w ogóle oficjalnie nie jest język. Używa się w nim tych dwóch języków naprzemiennie i nadzwyczaj swobodnie. Współczesny Gibraltar zaczął nabierać kształtu tuż po zakończeniu II wojny światowej. Powracająca ludność cywilna niemal natychmiast zabrała się za organizację samorządu. Ten proces zbiegł się w czasie ze światowym trendem dekolonizacyjnym, co bez wątpienia ułatwiło dalsze kroki. W 1946 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wpisała Gibraltar na listę terytoriów niesamodzielnych, czyli takich, które powinny ulec obowiązkowej dekolonizacji. Później było już z górki. Londyn nie był na nie, a sami Gibraltarczycy nie chcieli przecież zrywać więzi z koroną. Choć zabrzmi to nieco paradoksalnie, to im bardziej Gibraltar stawał się samodzielny, tym bardziej zbliżał się do Zjednoczonego Królestwa. Oni po prostu byli sobie bliscy. Londyn potrzebował Gibraltaru, a Gibraltar silnego, starszego brata. Aktualnie to miejsce ma oficjalny status brytyjskiego terytorium zamorskiego. Pomimo tej niezwykłej bliskości, gibraltarska symbolika narodowa wywodzi się z nadania hiszpańskiej królowej Izabeli Kastylijskiej. Czyni to Gibraltar jedynym brytyjskim terytorium zamorskim, którego symbole nie odwołują się wprost do tradycji tego imperium. Gibraltar to sól wokół Hiszpanów. Tak jak wcześniej wspomniałem, to miejsce nie było dla nich nigdy jakoś szczególnie ważne. Ale fakt, że pod ich nosem zadomowiło się obce mocarstwo, całkowicie zmienił postać rzeczy. To ich po prostu drażni. Hiszpanie nigdy nie uznali niezależności Gibraltaru, ale też nigdy nie potrafili tego zmienić. Ani dyplomatycznie, ani militarnie. To wszystko irytuje ich tym bardziej, że Gibraltarczycy konsekwentnie w kolejnych referendach opowiadają się przeciwko nim. Hiszpania przegrywa te głosowania proporcją 99:1. Co ciekawe, na przykład ostatnie głosowanie dotyczyło podzielenia zwierzchnictwa pomiędzy Hiszpanię i Wielką Brytanię. Tak więc wychodzi z tego, że oni nie chcą ich tutaj ani trochę. Aktualne relacje na linii Madryt-Londyn bardzo łatwo odczuć na granicy gibraltarsko-hiszpańskiej. Jeśli tylko rośnie napięcie pomiędzy tymi dwiema stolicami, dziwnym zbiegiem okoliczności hiszpańscy celnicy stają się nadgorliwi. Zwykle rutynowe kontrole są bardzo pobieżne. Tak de facto wystarczy unieść w górę paszport i można iść dalej. Ale kiedy tylko pojawiają się tarcia, przejazd przez granicę potrafi zająć nawet kilka godzin. To taka standardowa hiszpańska złośliwość. Sporadyczna, ale jednak powracająca. I tak to wygląda niemal od początku istnienia granicy. Najpierw była to jedynie linia na mapie. Na początku XVIII wieku, po pierwszej nieudanej próbie odbicia półwyspu przez Hiszpanów, Brytyjczycy zdecydowali się na utworzenie neutralnej strefy buforowej. Choć brzmi to bardzo poważnie, to był to jedynie pas ubitej ziemi o szerokości 1200 metrów, co odpowiadało zasięgowi armatniego strzału. Madryt nie uznał tej strefy, przy czym Londyn niespecjalnie się tym przejął. Odgradza nas teraz ta strefa i dajcie nam spokój. Było to o tyle ważne, że w praktyce oznaczało fizyczne odseparowanie Gibraltaru od terytorium Hiszpanii. Na początku XX wieku Brytyjczycy posunęli się jednak o krok dalej. Postawili ogrodzenie na północnym krańcu strefy, czyli de facto powiększyli obszar Gibraltaru. Ta linia do dzisiaj stanowi granicę, której Hiszpanie niezmiennie nie uznają i nazywają ją płotem czy zasiekami. Niemniej, jeśli coś wygląda i funkcjonuje jak granica, to chyba z czystym sumieniem można nazywać to miejsce granicą. W 1939 roku na obszarze pierwotnej strefy buforowej Brytyjczycy wybudowali lotnisko, przypieczętowując tym samym przynależność tego skrawka ziemi do Gibraltaru. Sam obiekt jest jednym z najoryginalniejszych na świecie. Lotnisko mogło powstać dzięki wydarciu morzu kilkuset metrów. Piloci muszą zmagać się tutaj nie tylko z krótkim pasem startowym, ale i z bardzo silnym wiatrem bocznym. Co najbardziej osobliwe, w poprzek lotniska przebiega Churchill Avenue, czyli jedyna droga lądowa na Gibraltar. W trakcie startów i lądowań ruch kołowy i pieszy jest wstrzymywany. Ta inwestycja okazała się wyjątkowo trafna, biorąc pod uwagę, że powstała na moment przed wybuchem II wojny światowej.
Ostatecznie powierzchnia Gibraltaru zamknęła się w niespełna 7 km². Aktualnie mieszka tu około 35 000 osób. Będąc w tym miejscu, nie mogę nie wspomnieć o postaci generała Władysława Sikorskiego. W 1943 roku naczelny wódz polskich sił zbrojnych zginął w katastrofie lotniczej nad Cieśniną Gibraltarską. Myślę, że każdy miłośnik historii doskonale zna kontrowersje związane z tym wydarzeniem. Mamy dwie teorie. Jedna mówi o wypadku, druga sugeruje zamach. Ja pozwolę sobie mimo wszystko nie roztrząsać teraz tych wydarzeń, ponieważ sprawa cały czas jest niejasna, to znaczy część dokumentów ciągle pozostaje tajna. Ten polski akcent ma tutaj swój fizyczny wymiar w postaci pomnika upamiętniającego to wydarzenie. Mimo że znajdujemy się na styku Unii Europejskiej z Afryką, to sam Gibraltar raczej nie doświadcza problemów związanych z nielegalną imigracją. Nawet przed Brexitem to nie był cel imigrantów chcących osiedlić się w najbogatszych krajach wspólnoty. Bo co z tego, że ktoś się tutaj pojawi, skoro musi pokonać jeszcze granicę gibraltarsko-hiszpańską, gdzie ryzykuje zatrzymaniem? Logiczne jest, że lepiej od razu celować w Hiszpanię. Ponadto z uwagi na silne prądy morskie, pokonanie cieśniny gibraltarskiej stanowi nie lada wyzwanie. Znacznie większym zmartwieniem lokalnych służb jest przemyt narkotyków, mający zresztą miejsce w całym regionie. Choć Hiszpanie mają z tym znacznie większy problem, nie zmienia to faktu, że miniaturowy Gibraltar wciąż musi mierzyć się z ogromną skalą zjawiska. O ile wypatrzenie łodzi pełnej imigrantów nie jest z reguły trudne, o tyle pojedynczy przemytnicy, poruszający się pod osłoną nocy i przerzucający niewielkie, acz cenne ładunki, to już dla policji spore wyzwanie. Cel jest jeden. Z Gibraltaru towar ma trafić w głąb kontynentu. Narkotyki najzwyczajniej rozpływają się w tłumie tysięcy osób przekraczających granice każdego dnia. Gibraltar bywa nawet nazywany przemytniczą bramą z Afryki do Europy. Od mieszkańców można usłyszeć relacje o licznych akcjach służb, podejrzanie krótkich spotkaniach osób na motocyklach, czy nawet policyjnych snajperach na dachach budynków. Gibraltarska gospodarka usługami stoi. Przemysłu i rolnictwa po prostu tutaj nie ma. Z kolei wśród tych usług dominują te finansowe. Ubezpieczenia, banki czy firmy doradcze. Do tego coś bardzo charakterystycznego dla tego miejsca, czyli gambling i betting. A mówiąc po polsku, zakłady i kasyna internetowe. Myślę, że każdy wytrawny widz mojego programu doskonale wie, skąd to się bierze. Mikrogospodarki często konkurują na globalnym rynku, oferując niskie podatki i dużą swobodę, dzięki czemu przyciągają właśnie tego typu firmy. I nie inaczej jest w tym przypadku. Warto dodać, że wszystkie te podmioty podlegają pod prawodawstwo brytyjskie. To znaczy Gibraltar oczywiście ma częściowo swoje zasady, natomiast instytucjami nadzorującymi czy nadrzędnymi są te na wyspach. Na przykład firmy zajmujące się zakładami podlegają pod brytyjską komisję hazardową. Tym samym w gospodarce, podobnie jak w polityce, Gibraltar jest względnie niezależny. Posiada dużą swobodę przy swego rodzaju protekcji ze strony Zjednoczonego Królestwa. Warto dodać, że dla Gibraltarczyków Brexit również skutkował opuszczeniem struktur Unii Europejskiej. I to pomimo, że to społeczeństwo zagłosowało zdecydowanie za pozostaniem we wspólnocie. Do II wojny światowej brytyjski Gibraltar właściwie cały czas był przyczółkiem wojskowym. Tak więc ciężko opisywać i analizować to miejsce jako samodzielną gospodarkę. Wszystko było tu podporządkowane potrzebom wojska, więc wewnętrzny rachunek ekonomiczny nie był najważniejszy. Garnizon miał funkcjonować, bo było to w interesie Londynu. Od połowy XX wieku pojawiło się tu coraz więcej omówionej wcześniej samorządności, a więc i coraz więcej odpowiedzialności i własnych rachunków do zapłacenia. Gibraltarczycy, chcąc brać udział w dynamicznym rozwoju świata zachodniego, musieli stanąć do międzynarodowej konkurencji. Szczególnie, że ich rynek wewnętrzny był miniaturowy. I tym sposobem padło na wspomniane wcześniej usługi. Co niezwykle ważne, gospodarka sąsiedniego hiszpańskiego miasta, La Línea de la Concepción, czy wręcz gospodarka całego regionu, jest bardzo mocno związana z Gibraltarem. Nie jest żadną tajemnicą, że w ostatnich dekadach kondycji ekonomicznej Królestwa Hiszpanii bardzo daleko do doskonałości. A to właśnie południe tego państwa radzi sobie zdecydowanie najgorzej. We wspomnianym La Línea oficjalne bezrobocie potrafi sięgać nawet 60%. Tysiące Hiszpanów codziennie przekracza granicę, udając się do pracy na Gibraltar. Tym samym ten malutki obszar, ta sól wokół, wywiera kolosalny wpływ na cały region.
Nie trudno zgadnąć, że tak oryginalne miejsce przyciąga wielu turystów. Biorąc pod uwagę, że właściwie wszystkie atrakcje można tu obejrzeć w jeden dzień, mało kto podróżuje specjalnie na Gibraltar. Zwykle zwiedza się go przy okazji podróży po południu Hiszpanii czy w ramach urozmaicenia wypoczynku w jednym z wielu okolicznych kurortów. Tysiące osób codziennie zostawia tu pieniądze, a wieczorem po odwiedzających nie ma już śladu. Prawdziwym symbolem Gibraltaru, czy wręcz lokalnym fenomenem są magoty gibraltarskie. To jedyna populacja małp żyjąca w Europie na wolności. Od stuleci stanowią one element tutejszego krajobrazu. W XVIII wieku hiszpański historyk Ignacio López de Alaya opisał je słynnymi słowami: ani najazd Maurów, Hiszpanów czy Anglików, ani kule czy kartacze nie potrafiły ich zniszczyć. Istnieje nawet lokalny przesąd mówiący, że Gibraltar będzie brytyjski, dopóki zamieszkują go magoty. W 1942 roku sam Winston Churchill, dowiedziawszy się, że żyje już tylko 7 małp, natychmiast nakazał sprowadzenie kolejnych z Maroka i Algierii w celu rozmnożenia i zwiększenia ich populacji. Motywacją był podobno właśnie ten przesąd. Aż do 1991 roku magoty znajdowały się pod oficjalną opieką brytyjskiego wojska. Cyklicznie wyznaczano oficera lub podoficera odpowiedzialnego za dobrostan małp, a te chore lub ranne przenoszone były do szpitala i traktowane tak samo jak marynarze. Choć małpy lgną do ludzi, to kontakt z nimi jest odradzany, a dokarmianie zakazane. Jeśli nie mamy na zbyciu kilku tysięcy funtów, to sugerowałbym powstrzymanie się od dzielenia się swoimi kanapkami. Zwłaszcza, że małpy ochoczo penetrują plecaki i kieszenie turystów. Kto wie, może dlatego, że im samym żaden mandat nie grozi. Drodzy widzowie, dzisiejsze podsumowanie będzie naprawdę ekspresowe. Przypominam o subskrybowaniu kanału, o dzwoneczku, o wsparciu naszej pracy w serwisie Patronite oraz o przedsprzedaży mojej debiutanckiej książki podróżniczej. Przy okazji coś, o czym zapomniałem ostatnio. Gorąco zachęcam do śledzenia mojej osoby w pozostałych mediach społecznościowych. Na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Będziemy po prostu w regularnym kontakcie. Zachęcam również do sprawdzenia, obejrzenia pozostałych odcinków programu Ten świat jest nasz. W kolejnym odcinku widzimy się na Malcie. Myślę, że wiele osób będzie naprawdę zaskoczonych, jak wiele może się dziać w tak małym państwie. Do zobaczenia.